Cześć! Dzisiejszym bohaterem odcinka jest Yamaha 797. Zakupiłem ją okazyjnie. Są to wzmacniacze, które cechują się bardzo dobrą jakością dźwięku. W sieci można poczytać sporo pozytywnych opinii na ich temat. Wzmacniacz nie do końca jest sprawny. Klient, który sprzedawał wzmacniacz, skarżył się na przerywanie dźwięku, dziwne odgłosy wydobywające się z kolumn, no i dlatego go sprzedał znacznie poniżej ceny rynkowej używanych. Domyślam się, gdzie jest przyczyna. Natomiast pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, przełączniki działają bardzo, widzicie, nie odbija, bardzo ciężko, bardzo topornie i zatrzymują się. Więc obstawiam, że problem jest związany z tymi przełącznikami. Już miałem do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy przełączniki od efektów uniemożliwiały pracę prawidłową wzmacniacza. Otworzymy go, zobaczymy, jaka jest tam usterka. Ok, wzmacniacz już został otwarty. Na pierwszy rzut oka nie widać ingerencji. Jeszcze taka drobna uwaga. Aby zdemontować tą płytę OPE2, należy niestety front panel ściągnąć. Tutaj jak widać, znajdują się śruby, które są wkręcane od frontowej części wzmacniacza. Płytkę już mamy wyciągniętą z amplitunera. Faktycznie bardzo blokują się. Zobaczymy, co jest w środku, jak wyglądają blaszki oraz sprężynka przełączająca. Przełączniki to oryginalne Alpsy. Ktoś chyba próbował coś tu zrobić, ale nie do końca mu to wyszło, aczkolwiek martwią mnie te blaszki odgięte od góry, czyli jakaś próba tutaj była dostania się do środka. Ok, te blaszki jednak sprawdziłem pod szkłem powiększającym, one są pogięte, w związku z tym nie nadają się do montażu, ale mam tutaj, grzebałem gdzieś ze swoich zasobów taki sam przełącznik. Otworzymy go i zobaczymy, jak jest w środku skonstruowany. Jeżeli będzie konstrukcja zbliżona do tych przełączników, to myślę, że nie ma sensu szukać tych blaszek, tym bardziej, że bardzo ciężko będzie je dostać, a po prostu wymienimy te przełączniki w całości takie, jakie są. Otworzymy go i zobaczymy, jak wygląda w środku. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko identycznie. To jest stary, to jest nowy. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję tych blaszek, tu jest niby podróba, to jest oryginał.
Kolorystycznie delikatnie się różni. Z prawej oryginał jest taki bardziej pomarańczowy, błyszczący, a ten jest taki żółty, matowy. Być może nie wytrzyma tak samo długo jak ten oryginalny, ale nie kosztował majątek, zawsze można wymienić go ponownie. Ok, płytkę już mamy zamontowane, nowe przełączniki, już mamy złożoną, czyli co, montujemy do środka, nie ma na co czekać. Płytka została zamontowana, wszelkie połączenia, wszelkie konektory, taśmy zostały podłączone na swoje miejsce. Taka drobna porada, jak nie wiecie dokładnie, bo tutaj są to złącze oraz to złącze, jest to identyczne złącze i ma tę samą ilość pinów. Jeżeli nie wiecie dokładnie albo nie jesteście pewni, czy złożycie to, oznaczcie sobie to jakąś literką, aby później przy montażu się nie pomylić i nie podłączyć złącza tego w tamto miejsce i na odwrót. Ok, tutaj ta płytka już została zamontowana, wszystko zostało podłączone, ale zanim przejdziemy do uruchomienia, chciałbym wymienić ten C254. Ma reputację upływności z biegiem czasu i niestety wzmacniacz może się nie załączyć do pracy. W związku z tym profilaktycznie wymienimy go i dopiero wtedy przeprowadzimy rozruch. Przy okazji zrobimy sobie pomiar. Powinien mieć 22 nanofarady. No 18,7. Nie źle, ale i tak go wymienimy. Tutaj mam nowy. Nowy 24. Montujemy. No niestety nie może być tak różowo, po naprawie widać wyświetlacz działa, ale jest bardzo ciemny. Poza tym sobie okropnie trzeszczą potencjometry. Przełączniki funkcjonują prawidłowo, natomiast nie ma wyjścia, trzeba rozkręcić wzmacniacz ponownie. Ok, płytkę z potencjometrami mamy już zdemontowaną. Tutaj z tyłu są takie blaszki, które trzeba rozgiąć, aby się dostać do wnętrza. Już mamy jeden z potencjometrów otwarty. Tak to wygląda. Postaramy się to wyczyścić, choć bardziej tu sądzę, że jest po prostu potencjometr zużyty i trzeba będzie go wymienić. Mała aktualizacja. Podczas wykonywania prób dźwięk wydobywający się nie był do końca prawidłowy, szczególnie jeżeli chodzi o ustawienie bez pominięcia regulacji barwy dźwięku. Tutaj wysokie bas i pokrętło, które nazywa się loudness, ono jest bardzo ciekawe, nie do końca funkcjonowały prawidłowo. Problem został zawężony do op-ampa znajdującego się na płycie OPE3. Zobaczcie, co mamy na wyjściu. Sygnał podawany jest teraz 1 kHz. Sygnał wyjściowy już zaszumiony jest na poziomie niecałych
200 mV, natomiast generator pokazuje 7 kHz. Wymieniamy op-ampa na nowy. Ok, op-amp wymieniony. Wszystko funkcjonuje prawidłowo, ale tak jak widać, ten wyświetlacz działa, ale jest bardzo słabe podświetlanie. Zobaczymy, co z tym da się zrobić. Kolejną czynnością właśnie będzie zajęcie się tym wyświetlaczem. Ok, mały update. Wyświetlacz powinien dostawać 15 V. To są linie F1, F2. Jak spojrzymy, F1, F2 idą na płytę operacyjną OP1. Tutaj to są te skrajne złącza. Jak popatrzymy, to jest akurat to złącze. Natomiast później idą tutaj ścieżkami bezpośrednio na wyjście transformatora. No i według informacji z DTR-ki powinno być tutaj 15 V. Natomiast na obecną chwilę mamy 4. Tutaj też mamy 4,2 V. Ok, mała aktualizacja odnośnie napięcia na wyświetlaczu. Tutaj mamy nasz uszkodzony. A co tam dalej stoi? Taki sam, identyczny. Teraz mierząc napięcie na wyjściu transformatora, też mamy 4,2 V. Czyli tutaj się napięcia zgadzają. Będziemy musieli szukać przyczyny już na samej płycie wyświetlacza. Taka sytuacja.